papugi odpowiedniej do oswojenia ma ogromne znaczenie. Oswajanie to zawsze łamanie papuziej psychiki ukształtowanej przez jej naturalnych rodziców. Im wcześniej młode zostaną od nich oddzielone i oswajane, tym mniejszego uszczerbku dozna ich psychika. I tak na przykład papuszkę falistą najlepiej zacząć oswajać w wieku około 4 tygodni, czyli kiedy tylko się usamodzielni. To znaczy zacznie sama przyjmować pokarm, a więc będzie jeszcze traktować człowieka jak element krajobrazu. Z każdym dniem będzie już trudniej złamać jej psychikę. A jeśli osiągnie dojrzałość płciową, czyli w wieku około 6 miesięcy, to nie powinno się tego robić, bo będzie to dręczenie zwierzęcia i frustracja dla opiekuna. Nimfa usamodzielnia się w wieku około 8 tygodni, a dojrzałość płciową osiąga w wieku około 12 miesięcy. Dla nierozłączki jest to odpowiednio wiek 8 tygodni i około 6-7 miesięcy. Choć aleksandretty osiągają dojrzałość dopiero po 2 roku, to gdy są starsze niż 5-6 miesięcy, trudno je już oswoić. Z kolei żako można oswoić tylko do około 1 roku życia, dopóki ma jeszcze ciemne tęczówki. Ptaków typowo wolierowych, jak na przykład rozelle, nie powinno się w ogóle oswajać. Owszem, istnieją gatunki, które dają się oswoić nawet w późniejszym wieku, już po osiągnięciu dojrzałości. Są to na przykład ary, kakadu czy niektóre amazonki. Jednak pamiętajcie, że nawet w przypadku tych gatunków uczynienie domowego pupila z papugi, która przez lata przebywała w stadzie i odbywała lęgi, też będzie dręczeniem zwierzęcia. Papugi, które nabrały stadnych nawyków, nigdy nie będą się dobrze czuły jako domowi pupile. Ta granica wiekowa, to znaczy wiek, w którym papuga osiąga dojrzałość płciową, nie jest oczywiście aż tak bardzo sztywna. Opiekun powinien sam wyczuć, czy nie łamie na siłę jej psychiki i czy papuga nie cierpi i czy przedłużanie tego stanu rzeczy nie przedłuża jej cierpienia i samotności. Bo jeśli papugi nie da się oswoić, to powinno się ją połączyć z papuzim partnerem, zadowalając się obserwacją ich zachowań lub oddać do hodowli. A jeśli ktoś ma nieodpartą potrzebę posiadania pary oswojonych, gadających i blisko związanych z opiekunem papug, powinien wybrać barwinki, lorysy, ary, kakadu lub niektóre gatunki amazonek. Oczywiście nabywając je jako młode osobniki. Skłamałbym, mówiąc, że przedstawiciele innych gatunków będą w parze tak samo oswojeni jak ci wymienieni, a ich oswajanie na siłę wcale nie będzie ich dobrostanem. Ich dobrostan będzie osiągnięty wtedy, kiedy będą mogli oddać się wzajemnym interakcjom i wydać na świat potomstwo. A więc tylko wtedy, kiedy papuga będzie się dobrze czuła i nie będzie musiała cierpieć przez oswajanie na siłę lub przez niedopasowanie do właściwej roli, będziemy w stanie zapewnić jej dobrostan.